Cześć, dziś zajmiemy się wprowadzaniem prostego programu do płytki Raspberry Pi z wykorzystaniem joysticka analogowego oraz wyświetlacza SSD 1306. Do pisania tego programu wykorzystałem MicroPython oraz program Tony. Na początku w przeglądarce wyszukuję biblioteki do wyświetlacza SSD 1306. No i taki właśnie znajduję na GitHubie. Ten plik pobieram do swojego projektu i zapisuję go pod tą samą nazwą. Z tego kodu zaimportujemy klasę SSD 1306 i 2C, ponieważ mój wyświetlacz korzysta z tego interfejsu komunikacyjnego. Nie będę opisywać, jak ustawić płytkę Pico-Pi. Aby wprowadzić paczki, uruchamiam Tony. Ja korzystam z Linuxa. Można również skorzystać z Windows, jest sporo przykładów na ten temat. Otwieram już wcześniej przygotowany folder z potrzebnymi plikami i wczytuję je do edytora. W pliku main, czyli głównym sterowaniu, importuję niezbędne moduły, obsługę pinów, protokołu I2C oraz przetwornika analogowo-cyfrowego 16-bitowego. Importuję również metodę dla wyświetlacza. W tym miejscu deklaruję piny dla joysticka. To będzie pin 27, 26 i 16 i po kolei odpowiadają za oś X, oś Y oraz przycisk. Te linie odpowiadają za szerokość i wysokość 128 na 64 piksele. Linia od 12 do 15 odpowiada za konfigurację wyświetlacza SSD 1306. Osiemnastka czyści ekran, a 25 pokazuje zawartość ekranu. W linii 26 polecenie while true wykonuje się nieskończenie wiele razy w pętli i to, co mamy w środku, powtarza się w bardzo krótkim czasie. W
początkowych liniach pętli czyścimy ekran, wyświetlamy ramki, pobieramy dane z joysticka z osi X i Y. W linii 32 przypisuję zmiennej współczynnik o wartości 546,125, który dzieli mi 16-bitowy przetwornik analogowy cyfrowy na 120 równych części. Później łatwiej będzie mi przedstawić tę wartość na wyświetlaczu. Zmienne xFloat i yFloat przyjmują wartości przeskalowane z odczytanych zmiennych joysticka X i Y. Zmienna button value otrzymuje wartość z joysticka, to znaczy przyjmuje taką wartość, jaka została spowodowana, albo wciśnięty, albo nie wciśnięty. W liniach od 38 do 40 zmienne X status, Y status i button status przyjmują domyślne wartości, czyli są to wartości spoczynkowe joysticka. W liniach 41 do 58 odczytujemy wartości z joysticka. X status, Y status i button status przyjmują wartości takie, jakie zadamy podczas manipulacji. W liniach od 59 do 63 wyświetlamy wartości zmiennych X status, Y status, button status, które już po odczytaniu wartości joysticka są wyświetlane i sformatowane na ekranie wyświetlacza SSD 1306. Ostatnie linie wizualizują wychylenie joysticka w osi X i Y w postaci dynamicznych pasków na wyświetlaczu SSD 1306. Ostatnie polecenie OLED Show wszystko układa i wyświetla na ekranie. Teraz ładuję paczki do mikrokontrolera PicoPi. Bardzo ważne jest, żeby nazwać główny plik sterujący main.py. Teraz widzicie wizualizację, jak to wszystko funkcjonuje. Jak działa program wczytany do Raspberry PicoPi. Efekt jest dosyć ciekawy, prawda? Zapraszam na moją stronę www, której link znajdziecie pod filmem. Tam będziecie mogli pobrać kod oraz schemat połączenia. No i obejrzeć jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, jeżeli będziecie mieli ochotę. Proszę o lajki. Zapraszam i dziękuję za uwagę.